Myślę, że w wielu polskich domach do dzisiaj to babcia jest tą osobą, która zwraca uwagę młodszym członkom rodziny: gaś światło, wychodząc z pokoju. Oczywiście to był inny świat, inne realia. Dzisiaj potrzebę troski o środowisko rozumiem jako taki wielki zbiorowy obowiązek, aby zachować ten nasz świat dla następnych pokoleń co najmniej taki, jak jest obecnie, a może lepszy. Wydaje mi się, że jest to odpowiedzialność każdego z nas, żeby zadbać o nasz wspólny dom. Dlatego, że na tej ziemi może żyć naprawdę bardzo wielu ludzi w naprawdę godnych warunkach, ale tylko pod warunkiem, kiedy każdy z nas będzie czuł się współodpowiedzialny. Te zasady takie proekologiczne, mające na uwadze dobro naszej planety, naszego środowiska, są mi bliskie od wielu, wielu już lat. Ja w swoim takim codziennym życiu staram się kierować tymi zasadami, bo uważam, że ta cała zmiana zaczyna się w nas. Tak naprawdę zależy od tych naszych małych kroczków, naszych małych decyzji każdego dnia, nie na skalę globalną, taką wielką, korporacyjną, tylko właśnie w naszym codziennym życiu. I ja w swoim codziennym życiu kieruję się tymi zasadami na tym swoim podwórku, na tyle, na ile mogę. Dla mnie oznacza to przede wszystkim ograniczenie swojej konsumpcji w moich codziennych decyzjach, w moich codziennych wyborach. I to ograniczenie konsumpcji spowoduje, że ziemi wystarczy dla większej liczby osób. Nie jestem ekolożką. Popełniam wiele grzechów przeciwko naturze, ale staram się, bardzo się staram jednak eliminować te najbardziej szkodliwe zachowania, tak na co dzień w swoich codziennych zachowaniach i postępowaniu. Od na przykład śmieci. Nie mówię o segregacji, bo to jest oczywista oczywistość, ale staram się zmniejszyć ilość produkowanych śmieci. Chodzę do sklepu z własną wielorazową torbą. Staram się unikać towarów paczkowanych. Tam, gdzie mogę, kupuję produkty na wagę. Jeśli już zdarzy mi się przynieść do domu coś w torebkach foliowych, składam je i używam przy następnych zakupach. Zrezygnowałam z wody w plastikowych butelkach. Kranówka też dobra. Chemię w kuchni, w łazience zastąpiłam wodą z sodą i z octem. Bardzo starannie oglądam opakowania kosmetyków, wybierając te, które nie były testowane na zwierzętach. Jest to dla mnie bardzo, bardzo, bardzo ważne. Ja bym chciała przekazać to, żeby zacząć od siebie, zacząć od małej zmiany. Tak naprawdę niekoniecznie muszą to być wielkie zmiany. Można zacząć od picia wody z kranu. Popatrzmy, ile plastiku wtedy wyeliminujemy. Bardzo bliski jest mi minimalizm, który mówi o tym, że wystarczy naprawdę niewiele przedmiotów, z których korzystamy. One są po to, żeby korzystać, ale jednocześnie mam więcej czasu, więcej zasobów, więcej energii na to, żeby utrzymywać dobre kontakty z wieloma osobami. Dzisiaj wydaje mi się, że każdy to wie i każdy to czuje i widzi to na różnych płaszczyznach. Czy widzi nadmiar odpadów, które go denerwują, nawet opakowań pewnie, czy widzi, że pogoda jest nie taka, jakby chciał, rażą go zimy bez śniegu i nadmierne upały, huragany i susza. Więc każdy to gdzieś wie. Chciałam tylko przekazać nam wszystkim, że nie można czekać, że ktoś ten problem rozwiąże. Jeżeli my go sami nie rozwiążemy, to nikt tego inny za nas nie zrobi. Zaczęłam czuć bezsens robienia tego, ale też smutek, ogarniający smutek, że idziemy w złą stronę, że niszczymy i niestety, że ranimy. Po co mam zbierać, segregować, a najlepiej minimalizować zasoby, których zużywam, kiedy tuż obok ktoś, sąsiad, fabryka, statek, bez skrupułów potrafią zniszczyć ogromne połacie naszych zasobów, terenów. Wlewają bez skrupułów swoje pomyje do rzek naszego krwiobiegu. Tego, który daje nam jednocześnie życie, pozwala nam żyć i cieszyć się życiem. Myślę, że musimy po prostu zrobić jak najwięcej wysiłku włożyć w to, żeby powstrzymać skutki katastrofy klimatycznej w jak największym stopniu. Musimy panikować, ale musimy działać. Te wszystkie śmieci wokół to są nasze wspólne śmieci, bo to jest nasz wspólny dom i to jest nasz wspólny ocean. Wszyscy z niego pijemy. To, czym chciałabym się z Wami podzielić jeszcze odnośnie tej ekologii, zmian klimatu, to to, że chyba takie najbardziej trwałe i najbardziej znaczące zmiany w całym świecie dokonują się małymi krokami i dokonują się w mikroskali. I jeżeli one
są wprowadzone powszechnie, wtedy następuje ta zmiana. To jest jakby takie przekliknięcie. Jeżeli my wszyscy będziemy kupować, na przykład dokonywać zakupy i kupować produkty biodegradowalne, to będziemy wymuszać na rynku takie rozwiązania. Jesteśmy na takim etapie zmian ekologicznych, zmian systemowych i to od naszych indywidualnych kroków, naszych indywidualnych decyzji i oczekiwań w stosunku do firm, do decydentów zależy nasza przyszłość. Mikro równa się makro. Więc tego mogę się obawiać, że jesteśmy za mali, żeby coś zmienić, ale nie są to obawy jakieś bardzo mocno głębokie, bo cóż mogę poradzić na to, że nie jestem tym wielkim mocarnym człowiekiem, który ma wpływ na jakieś globalne fluktuacje ekonomiczne. Nie jestem tam, ale jestem po prostu normalnym człowiekiem, który ma wpływ obecnie na moją okolicę, na mój kraj, poprzez moje wybory. To, co chciałam przekazać innym za pośrednictwem tego filmu, jest to, że każde nasze konsumenckie działanie ma znaczenie. Każdy najmniejszy konsumencki wybór, gest ma znaczenie. Tak naprawdę widać, że nie do przecenienia jest wpływ obywateli na to, co się robi w temacie ochrony środowiska nieco szerzej niż we własnym domu. Nic nie trzeba, ale warto zmieniać i to nie świat, ale siebie. Bo w momencie, kiedy zmieniamy siebie, zmieniamy swoje nawyki, rozwijamy się, rozwijamy swoją świadomość, osobowość poprzez myślenie krytyczne, introspekcję, zmieniamy świat. Według mnie trzeba zmienić wszystko, ale przede wszystkim trzeba zmieniać nas samych. I to my musimy wiedzieć, co chcemy osiągnąć i na swoim poziomie w domu, w pracy, w społeczności lokalnej, w kościele, w polityce po prostu zacząć działać. Więc zdecydowanie jest bardzo dużo właśnie w naszych rękach, w rękach obywateli i konsumentów. I trzeba z tego się cieszyć, że właśnie też my jako jednostka możemy mieć taki pozytywny wpływ i wszyscy razem możemy naprawdę dużo zmieniać i uda nam się walczyć przeciw więcej zmian klimatycznych. Więc starajmy się, zmieniajmy nasze nawyki, starajmy się wdrażać je w codzienne życie i są to czasami drobne rzeczy, może nam się wydawać, że takie jednostkowe decyzje, jednostkowe wybory nie mają znaczenia, ale od takich pojedynczych osób zaczynały się właśnie rewolucje, zaczynały się zmiany. Rewolucje, które potem zmieniały się w potężne ruchy i zmieniały całą rzeczywistość.